Dzień dobry, nazywam się Patryk Potopa i to są Milionerzy.net. Dziś na krześle gracza zasiądzie Krystian Jabłoński. Dobry wieczór. Powiedz nam, czym się pasjonujesz, skąd jesteś? Przyjechałem do Państwa z Olsztyna. Interesuję się historią, geografią, kulinaria, teleturnieje. O, bardzo ciekawa pasja, muszę przyznać. Od kiedy interesujesz się teleturniejami? No bo z teleturniejami że tak powiem, odkąd byłem mały. Pierwszy teleturniej obejrzałem, kiedy miałem 3 lata, to było Koło Fortuny. Wow, jest mi bardzo miło z pana strony, że ogląda pan teleturnieje i tym bardziej, że zaczął pan oglądać w wieku 3 lat, to panu zazdroszczę. Czego pan oczekuje od naszej gry? To wszystko zależy, jakie pytania będą, ale na pewno nie chciałbym na pierwszym pytaniu. Ale co będzie dalej, no to się okaże. W takim razie pozwól, że ja przedstawię tobie zasady. Masz 12 pytań do miliona, 2 progi gwarantowane, 1000 oraz 40 000 złotych oraz 3 koła ratunkowe, pół na pół, pytanie do publiczności oraz pytanie do prowadzącego. Czy jesteś gotowy na grę o milion? Okej. W takim razie zaczynamy grę o 1 000 000 złotych. Zostańcie państwo z nami. Pierwsze pytanie jest za 500 złotych. Który spośród wymienionych kontynentów jest najmniejszy? A. Azja. B. Europa. C. Ameryka. Czy może D. Watykan? No Watykan nie jest najmniejszym kontynentem. Przypomnę co, żeby było śmiesznie, to taką słynną moją wpadkę z 1 z 10. Kategoria właśnie geografia świata. Tadeusz Sznuk mi zadaje pytanie: panie Krystianie, który kontynent jest najmniejszy? I wtedy powiedziałem, najmniejszy jest Watykan. Wtedy powiedział prowadzący kontynent to Australia, chociaż tutaj to już zgłupiałem pod kątem tych odpowiedzi. No Watykan na pewno nie jest przecież kontynentem, jest państwem. Ale na wszelki wypadek wezmę przy pierwszym pytaniu koło ratunkowe. Poproszę publiczność. Szanowna publiczności, prosimy państwa o pomoc. Pytanie brzmi, który spośród wymienionych kontynentów jest najmniejszy? A. Azja, B. Europa, C. Ameryka, czy może D. Watykan? Bardzo prosimy państwa o głosowanie w tej chwili. Najwyżej procentowaną odpowiedzią jest B, aż 70%. Dla odpowiedzi C jest 15%, dla odpowiedzi A 10%, a dla odpowiedzi D zaledwie 5%. Czyli jak patrzę, Europa miała najwięcej procent, tak? Tak? Dobrze, zaznaczmy B, Europa. Ostatecznie? Tak. Bardzo proszę o komputer zaznaczenie odpowiedzi B, Europa. No co ja mogę powiedzieć? To jest... No, bez pytań. Poprawna odpowiedź. Gratuluję. Nigdy nie myślałem, że dojdziemy do momentu, w którym zawodnik wykorzysta koło już przy pierwszym pytaniu i to w pierwszym odcinku. Naprawdę, nigdy nie myślałem, że to tak się stanie, a jednak się stało. No cóż, zostało 11 pytań do miliona, a oto i drugie pytanie za gwarantowane 1000 złotych. Proszę posłuchaj. Kto prowadzi program Agent Gwiazdy na TVN-ie? A. Paulina Sykut-Jerzyna, B. Małgorzata Rozenek-Majdan, C. Kinga Rusin, czy może D. Anna Głogowska? No tutaj mogę powiedzieć śmiało, że znam odpowiedź, więc mogę odetchnąć, że będę miał ten 1000. Więc tak, Anna Głogowska prowadziła kiedyś z Krzysztofem Ibiszem Taniec z Gwiazdami. Paulina Sykut-Jerzyna obecnie współprowadzi z Ibiszem Taniec z Gwiazdami.
A i D na pewno odrzucę, bo one są kojarzone z Polsatem, a nie z TVN-em. Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadziła tą projekt Lady, więc pozostaje odpowiedź C, Kinga Rusin, która oprócz właśnie prowadzenia w duecie z Piotrem Kraśko Dzień Dobry TVN prowadzi również Agent Gwiazdy. Zaznacz C, definitywnie. Proszę bardzo, ja się nie kłócę, proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Oczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan, tak jak wspominałeś, prowadzi program, a raczej prowadziła projekt Lady. Natomiast Paulina Sykut-Jerzyna i Anna Głogowska rzeczywiście są kojarzone z Polsatem, także Kinga Rusin to jest poprawna odpowiedź, masz 1000 zł. Gratuluję! No cóż, masz 1000 zł, można odetchnąć z ulgą, ale niestety masz tylko 2 koła ratunkowe. Pół na pół i pytanie do prowadzącego. Jak się z tym czujesz? Widziałem kiedyś odcinek Milionerów, gdzie po 2 pytaniach facet już nie miał kół, ale i tak doszedł wysoko, także wszystko jest możliwe. No, w tym programie wszystko jest możliwe. A kto wie, możesz wygrać ten 1 000 000 złotych, ale na razie czytam pytanie warte 2000 złotych. Posłuchaj go proszę. Mianownik, dopełniacz, celownik, a potem A. Miejscownik, B. Narzędnik, C. Wołacz, a może D. Biernik. Moment. 7 przypadek wołacz, więc tak, mianownik to pełnić celownik. Nie, jednak zaryzykuję. Momencik. Tak, zaryzykuję. 4 przypadkiem, jednak, czy to jest mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. 4 przypadek to jest biernik. Co znaczy to? Ostatecznie? Tak. Bardzo proszę komputer o zaznaczenie odpowiedzi D. Weźmiemy P, R, Z, E. Brawo! Weźmiemy przerwę na reklamę. Zostańcie z nami. I już jesteśmy w Milionerach Net z powrotem. Dobry wieczór. Zdecydowałeś się zaznaczyć odpowiedź D. Biernik. To na pewno nie jest wołacz, ani narzędnik. Po celowniku oczywiście jest biernik. To jest poprawna odpowiedź. Masz 2000 złotych. Masz 2 koła ratunkowe, pół na pół i pytanie do prowadzącego. Pytanie 4 jest warte 5000 zł. Proszę, posłuchaj go. Z jakiego państwa pochodzi tenisistka Maria Szarapowa? A. Ze Słowacji, B. Z Czech, C. Z Bułgarii, a może D. Z Rosji. Z Rosji ostatecznie. Zaznaczamy odpowiedź D. Z Rosji. Naprawdę, no ja nie wiem, dlaczego komputer bierze tobie aż tak łatwe pytania. Nie dość, że zaznaczyłeś odpowiedź najszybciej, to jeszcze poprawnie, to jest poprawna odpowiedź. Idzie ci naprawdę dobrze. 5000 złotych starczy na kuchnię, na meble, a konkretnie na kuchnię. Co byś zrobił z takimi pieniędzmi? Chętnie bym usłyszał kolejne pytanie. No cóż, kolejne pytanie może dotyczyć kuchni, ale zobaczymy, co komputer poda. Następne pytanie jest warte 10 000 złotych, masz jeszcze 2 koła ratunkowe. Posłuchaj tego pytania. Anna wrzuciła do pudełka 8 kul, 3 białe i 5 czarnych. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez nią kuli białej? A. 60%, B. 37,5%, C. 40%, a może D. 62,5%. Więc tak, prawdopodobieństwo się kłania. Połowa z 8, 4. Okej, 4 to będzie... Tak liczę na zasadzie tych procentów. 4 to będzie...
To na pewno to będzie... Aha. Mam swój typ, ale poproszę, poproszę pół na pół. Ostatecznie pół na pół? Tak, tak. Bardzo proszę o komputer o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi, pozostawienie jednej poprawnej i jednej błędnej odpowiedzi. Odpowiedzi, które pozostały to A oraz B. Nie wiem czemu, ale ja bym typował 37,5%. Na pewno nie A i nie D. Więc ja bym typował 37,5, chociaż przypuszczam, że prowadzący jest dobry z matematyki. Poproszę prowadzącego. Ostatecznie? Tak. Okej. W takim razie, szanowni państwo, przed tym jak koło zostanie użyte, mówię od razu. Ja nie noszę... Nikt mi nie podpowiada tutaj w publiczności, nikt mi nie podpowiada produkcji założycielskiej Milionerów.net. Ja tylko mówię, co czuję i mówię, co myślę. Także co ja w tej chwili myślę? Oczywiście znam tę odpowiedź, to jest 37,5%. Dlaczego? Ano wyjaśnię. Masz 8 kul. Są 3 białe i 5 czarnych, tak? Tak. 1/8 to jest 12,5%. No zgadza się, tak. Pomnóż sobie te 12,5 razy 3. Wyjdzie ci 37,5. No zgadza się, tak. Także 37,5 to jest moja ostateczna odpowiedź. Potwierdzony był mój typ, który powiedziałem wcześniej, który właśnie typowałem na tą odpowiedź, mimo że procent pewności mojej był gdzieś tak na poziomie 40%, więc nie byłem tam jakoś pewien. Ale jeśli prowadzący potwierdził moje wskazanie, no to nie pozostaje mi nic. Zaznaczyć odpowiedź B 37,5 ostatecznie. W takim razie bardzo proszę o zaznaczenie odpowiedzi B przez komputer. I co ja mogę się tu tłumaczyć? Oczywiście to jest poprawna odpowiedź. Ponieważ zostały wrzucone do pudełka 8 kul, to 1/8 to jest 12,5. I mamy klakson, proszę państwa. Wow. Jezus Maria, nie spodziewałem się, że po 5. pytaniu będziemy mieć klakson. Naprawdę. Jeżeli państwo chcą się zgłosić do Milionerów.net, tutaj będziecie mieć link w opisie do zgłoszenia się. A ja się z państwem żegnam. Do następnego razu. Cześć.